1977 weterynarz, który pracował w klinice w Arkansas, wydzielił myszy, zaobserwował myszy, który zdiagnozował chorobę, likwidował chorobę spichrzenia. These arose in a colony of inbred mice called valve C mice. To jako rezultat, w rezultacie doprowadziło do określenia kolonii myszy, które zostały w ten sposób nazwane, VALVC. Now normally the male mice in these colonies would live 2 years, the female mice would live 3 years. W tej kolonii zdrowe myszy, samiczki, zwykle żyją 3 lata, a samce 2 lata. But these mice that had the illness lived only 10 or 11 weeks. Ale myszy, które miały tę chorobę, żyły zaledwie od 11 do 12 tygodni. These mice had a very severe illness, and it was recognized in retrospect that there were many features the same as the human disease Niemann-Pick C. Te myszy cierpiały właśnie na bardzo ciężką postać choroby. Zostało potem retrospektywnie stwierdzone, że one miały takie same objawy jak w przypadku ludzi cierpiących na chorobę Niemanna-Picka typu C. These mice were sent to Roscoe Brady's laboratory at NIH, where a scientist called Peter Penchev studied them. Te myszy zostały odesłane do laboratorium, gdzie zostały przeprowadzone nad nimi dodatkowe badania. And Peter found that in the liver and spleen there was a huge amount of cholesterol. Zostało stwierdzone, że w wątrobie i w śledzionie były ogromne złogi cholesterolu tych myszy. Now in the brain it was not so different, but there were different molecules stored there which were called glycosphingolipids. W mózgu były inne tłuszcze, które były tam odłożone, które nazywają się glikosfingolipidy. Now Peter did an experiment where he took cells from these mice. Peter przeprowadził eksperyment, w którym wziął te komórki, te tłuszcze u myszy. He cultured these cells and then exposed them to cholesterol. I zaczął hodować te komórki, a potem wystawił je na działanie cholesterolu. And these graphs show what happened in those cells. A te rysunki przedstawiają, co się wydarzyło w tych komórkach. Now cells normally do not need very much cholesterol. Zwykle komórki nie potrzebują zbyt dużo cholesterolu. So if you expose a cell to a big load of cholesterol, więc jeżeli następuje ekspozycja na dużą dawkę cholesterolu, it will stop taking up cholesterol from its environment. Te komórki przestaną pobierać cholesterol ze swojego środowiska. The way it does that is to reduce the number of receptors called LDL receptors on the surface of the cell. I to, co te komórki wtedy robią, to hamują aktywność receptorów, zwanych receptorami LDL. So this shows the normal cells. The LDL receptors come down very quickly. I to jest rysunek procesu, który zachodzi w zdrowej komórce. Tak właśnie przedstawia się czynność receptora LDL. But in the Niemann-Pick C cells, the response is delayed. Ale w komórkach Niemanna-Picka ta reakcja jest opóźniona. Now, of course, because the cell doesn't need any cholesterol, it stops making it. So it cuts down the synthesis or the manufacture of new cholesterol in the cell. Ponieważ komórka nie potrzebuje już więcej cholesterolu, hamuje aktywność i hamuje produkcję cholesterolu w środku komórki. And again, in Niemann-Pick C, the response is delayed and diminished. Znów widzimy, że w przypadku choroby Niemanna-Picka ta reakcja jest zmniejszona i opóźniona. Now the other thing the cell can do is if there's too much
free cholesterol coming in, it can link it to a fatty acid, a process called esterification, so it can increase that process. Kolejną rzeczą, którą może zrobić komórka, to połączyć te wolne cząsteczki cholesterolu z innymi tłuszczami i ta reakcja nazywa się esteryfikacją. So this shows the normal response. I widzimy tutaj normalną reakcję. And this is what happens in Niemann-Pick C. A to ma miejsce w przypadku choroby Niemanna-Picka typu C. So because all of these responses of the cell to cholesterol are diminished, cholesterol builds up in the cell. Tak więc ponieważ te wszystkie reakcje wewnątrz komórki są opóźnione i zredukowane, cholesterol zaczyna się gromadzić nadmiernie. And so if we stain the cell with a compound called filamin, we can see the accumulation. Więc jeżeli zaznaczylibyśmy te komórki markerem, który pokazałby nam obecność cholesterolu, tak właśnie to by wyglądało w fibroblast. Now in a normal cell you would only see very faint staining like this. W zdrowej komórce widzieliby Państwo takie malutkie tylko kropeczki, takie jak tutaj na dole. But in Niemann-Pick C you see this massive staining. This is all cholesterol filling up the cell. Ale w przypadku choroby Niemanna-Picka typu C widzą Państwo takie masywne złogi cholesterolu. To jest wszystko nagromadzone w komórkach. So this is now the diagnostic biochemical test. It's why you have to take a skin biopsy, culture the cells, expose them to cholesterol, and then stain them. To są wszystko badania biochemiczne, kiedy bierze się taką komórkę, hoduje ją i potem następuje ekspozycja na cholesterol. Okay. Now, I'm not going to spend too much time because we want to hear Professor Rolf's too. Nie będę zajmować Państwu dużo czasu, ponieważ profesor Rolf też potem będzie miał swoje przemówienie. But we'll show you some of the effects that the disease has on the brain. Ale pokażemy wpływ, jaki cholesterol ma na mózg. This is a patient I saw about 20 years ago. To jest mózg pacjenta, w przypadku którego badania były wykonane około 20 lat temu. This little boy had become ill at about 4 and he passed away at about 16. Pacjent został zdiagnozowany w wieku około 4 lat i zmarł w wieku 16. This shows a coronal MRI scan, a picture across the brain, like this. To jest obraz, to jest rezonans magnetyczny tego pacjenta. And you see that the cerebral hemisphere here is shrunken, it's lost volume. I widzą Państwo tutaj, że jedna półkula jest skurczona, jest troszkę mniejsza. And the corpus callosum, which is the main bundle of fibers connecting the two hemispheres, has become very thin. A corpus callosum, który łączy obie półkule, jest tutaj bardzo zmniejszony. And this actually shows the pathological specimen. So you see the corpus callosum is very thin, and the myelin, the coating of the nerve fibers, has been lost here in these tissues. Tak więc corpus ciało modelowate jest tutaj bardzo zmniejszone i brak jest płynu, który wypełnia przestrzeń połączenia. This shows a midline slice through the brain. A to jest przekrój poprzeczny mózgu. And you can see that the corpus callosum is very thin. Widzą Państwo, że tutaj corpus callosum jest bardzo cienkie. In the bone marrow here, it's full of abnormal cells that look very white. A szpik kostny jest pełen anormalnych tkanek, komórek. Jest cały biały. But the part of the brain that's most affected is here, in the cerebellum. Część mózgu, która jest najbardziej, na którą choroba wpłynęła w największy sposób, to jest mózg.